przyjemnie powitać Państwa na konsultacjach społecznych projektu Konsajsu. No, w ogóle też w progach naszego wydziału, ponieważ jest to bardzo gościnny, bardzo otwarty wydział i największy z wydziałów 12 Uniwersytetu Łódzkiego. Charakter mojej pracy pozwala na to, że mogę skonsultować informacje, które pozyskuję tak naprawdę w internecie, bo to teraz jest najszersze źródło informacji. Mogę je skonsultować bezpośrednio z naukowcami. Myślę, że media wszelkiego rodzaju, ale przede wszystkim chciałabym, żeby w jakiś sposób chciałabym, żeby moje dziecko pozyskiwało te informacje. Chciałabym, żeby się uczyło o tym po prostu w szkole. Z artykułów naukowych i popularno-naukowych, z prasy, od dziennikarzy naukowych, organizacji pozarządowych. Od odpowiednich instytucji państwowych przede wszystkim, ekspertów, organizacji pozarządowych. Zasadniczo, jako że jednocześnie jestem także z wykształcenia dietetykiem, to korzystam głównie z źródeł źródeł, które w pewien sposób są potwierdzone naukowo, innymi słowy literatura naukowa czy udział w konferencjach. Niemniej ja również sam poszukuję sobie tych informacji na różne sposoby, zarówno w internecie, na różnego rodzaju blogach prowadzonych przez osoby, które uważam, w moim przekonaniu mają kompetencje z tego tytułu, że popierają się badaniami naukowymi, jak również pozyskuję to od innych osób, które już tą wiedzę pozyskały. Nazwijmy to liderów opinii i powiedzmy, że były to osoby związane z medycyną. Zasadniczo ważne jest dla mnie, żeby taki końcowy użytkownik, jak ja właśnie kupując produkty, które są określane jako te bez GMO albo z GMO, żeby ta informacja była po pierwsze przedstawiona w dość jasny i ustrukturyzowany, jednocześnie ujednolicony sposób na produktach, jak również, żeby były prowadzone różnego rodzaju kampanie informacyjne nie tylko od producentów, ale również od instytucji, które kompetencyjnie zajmują się tego typu rozwiązaniami. Przede wszystkim są to informacje ze stron internetowych, artykułów naukowych. Staram się weryfikować te informacje, robić tak zwany cross-check. Przede wszystkim z mediów, ze stron internetowych, artykułów naukowych. Generalnie zorganizowanie takiego wydarzenia to spore wyzwanie. Po pierwsze mamy 100 obywateli Polski, 100 osób i są to bardzo różnorodne osoby w różnym wieku. Mieliśmy też osoby niepełnosprawne, dlatego wymyślenie miejsca czy dobranie miejsca to było duże wyzwanie, tak aby wszystkie pokoje, wszystkie pomieszczenia, które były nam potrzebne, były w pobliżu. No ale chyba największym wyzwaniem była rekrutacja. Uczestnicy się zgłaszali, potem nieraz rezygnowali. Inni chcieli przyjechać z kimś, ale ten ktoś nie pasował nam do próby, bo trzeba było zadbać, żeby była próba reprezentatywna, określona. Dlatego dobieraliśmy uczestników zgodnie z ich cechami społeczno-demograficznymi. Zdecydowanie warto jest organizować takie konsultacje. To jest bardzo budujące, że
ludzie chcą poświęcić swój wolny czas w sobotę, przyjechać. Niektórzy przyjechali do nas z odległych zakątków Polski po to, żeby podzielić się swoimi opiniami, ocenami, żeby uczestniczyć w procesie badawczym, żeby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami. Także zdecydowanie warto takie konsultacje prowadzić. No i oczywiście te 4 ważne tematy, którymi się zajmujemy, które podejmujemy w naszym projekcie, to jest bezwzględnie warto wiedzieć, jak badacze, jak naukowcy mają komunikować się ze społeczeństwem po to właśnie, żeby nie było przekłamań, po to, żeby obywatele dysponowali realną, rzetelną, dobrą wiedzą. Generalnie tak, generalnie jestem zadowolona z przebiegu konsultacji. Oczywiście, że jest pewien poziom jeszcze adrenaliny, poziom stresu, ponieważ zorganizowanie takiego wydarzenia to jest duże zaangażowanie zespołu w ciągu ostatnich kilku tygodni, a dni to już bardzo duże zaangażowanie. Natomiast tak, jestem zadowolona z przebiegu konsultacji. Tak jak widziałam, jak obywatele przychodzili, rejestrowali się, jacy są pogodni, jak chcą się podzielić swoimi doświadczeniami, ale też tak jak takie miałam wrażenie, że ich fizis, ich to jak wyglądali, świadczy o tym, że jest to dla nich też ważne wydarzenie, że jakby przygotowali się do tego i chcieli w tym wydarzeniu uczestniczyć.